No hej, w dzisiejszej podróży odwiedzimy naszą ukochaną i malowniczą Wielkopolskę. Zapraszamy na film. W 1844 roku właścicielem majątku Osiek był Ignacy Parczewski herbu Nałęcz, żonaty z Ludwiką Teklą, Franciszką Pruską herbu Leliwa. To z czasów Parczewskich pochodzi zabytek Osieku. Piękny, chociaż obracający się w ruinę, zabytkowy dwór, który odegrał dużą rolę w historii nie tylko Osieku, ale i Polski. Był on bowiem jako miejscowość pograniczna, leżąca między Królestwem Polskim, czyli zaborem rosyjskim, a Wielkim Księstwem Poznańskim, zabór pruski, schronieniem dla uciekinierów z królestwa, emisariuszy i posłańców. W czasach Ignacego Parczewskiego ukrywali się tu patriotyczni działacze: Roman Zmorski, Teofil Lenartowicz, Włodzimierz Wolski, Stanisław Poniński, Teodor Morawski. Nazwiska te są nam znane zarówno z historii, jak i literatury. Z Romanem Zmorskim, poetą, spiskowcem i córką Parczewskich Teklą związana jest romantyczna historia. Roman i Tekla zakochali się. Początkowo była to miłość z przeszkodami. Wprawdzie Zmorski był szlachcicem, pieczętował się herbem Topór, ale jego niespokojny charakter i koczowniczy tryb życia, przynależność do tzw. cyganerii warszawskiej nie bardzo odpowiadały ojcu panny. Jednak gdy zakochana Tekla zagroziła ucieczką z ukochanym lub nieślubnym potomkiem, zanosiło się na skandal. Uparta i zakochana panna miała również wsparcie matki, która popierała miłość córki i nie była przeciwna związkowi z poetą. Ostatecznie ojciec Tekli również wyraził zgodę i związek zakochanej pary został pobłogosławiony 26 listopada 1845 roku w kościele w Gostyczynie. Zmorscy doczekali się dwójki dzieci, syna Masława Ignacego i córki Zbigniewy Marianny. Ponownie odwiedzamy Osiek. To jednak zupełnie inna miejscowość. Po I wojnie światowej w Osieku gospodarowali wnukowie Zygmunta Grudzińskiego, bracia Jan i Marek Broel-Platerowie. Marek Broel-Plater pozostawał w stanie bezrzędnym, natomiast Jan Ludwik z wyjazdu do Paryża w maju 1931 roku przywiózł sobie żonę, nieco od siebie starszą, Elżbietę Penek. Podobno była zamożną wdową. Na jej cześć, zawierzając swe dobra Bogu, ufundował ten pamiątkowy obelisk. Po wybuchu II wojny małżeństwo to wyjechało do Francji. If you are obsessive compulsive, press 2. If you are depressive, press 3. If you have low self. Korytowscy wybudowali około 1870 roku dwór, który przy obecnym wyglądzie budynku przypomina raczej oficynę. Następnie właścicielami zostali Stanisława, Telesfor i Teodora Kierscy. Prawdopodobnie rodzina Kierskich została w 1881 roku przepędzona,
a majątek zarekwirowany i sprzedany w niemieckie ręce. Powodem wyeksmitowania rodziny miał być udział jej członków w powstaniu styczniowym. Ostatnim znanym właścicielem jest Fritz Bilke. Rozbudował on dwór o piętrową przybudówkę w stylu niderlandzkiego renesansu. Dwór wciąż posiada wiele elementów ozdobnych, które świadczyć mogą o jego wielkiej urodzie w czasach świetności. Niestety, obecnie dwór jest w bardzo złym stanie i nie wygląda na to, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie. W Książu Wielkopolskim wśród kurników odkryliśmy wyjątkowej urody wieżę wodną. Ta kolejowa wieża ciśnień wybudowana została około 1906 roku. Teraz stoi na nieczynnej od 2005 roku stacji linii kolejowej Mieszków-Śrem. Dworzec kolejowy mieścił się na terenie wsi Radoszkowo, około 1,5 km na południe od Książa.
W okolicy wsi Niezgoda w środku lasu odnaleźliśmy ślady dawnej granicy państwowej z lat 30. ubiegłego wieku. Mało kto wie, że owa granica była przez kilka stuleci prawdziwą granicą pokoju w Europie, obok równie trwałej granicy portugalsko-hiszpańskiej. Wzdłuż tej granicy mówiono po polsku i po niemiecku po obu jej stronach. Tu granica na zdjęciu z oznaczeniami P, Polska, D, Niemcy. Nowa granica Polski, ta z 1945 roku, odpowiadała planom rosyjskiego ministra Sazonowa. W efekcie Stalin, żądając dla sowieckiej Polski granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, ustalał żądaną od sojuszników w czasie Wielkiej Wojny granicę Rosji. I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!